Jak długo trenujesz tricking? Sam tricking, no myślę, że będzie to już około 18 lat. Wiadomo, z przerwami, bo jednak kontuzje troszeczkę tutaj człowieka wykluczyły, ale no można powiedzieć, że jestem pełnoletni już w trickingu. Co cię wyróżnia na tle pośród innych zawodników? No nie lubię tak o sobie mówić pod tym względem, ale co mogę zaobserwować? Myślę, że styl. Raczej tutaj w trickingu tym, czym możemy się wyróżnić jest bardzo nasza osobowość i styl, bo nasz styl w trikach przedstawia naszą osobowość, tak? My się tak wyrażamy. Czyli myślę, że tutaj raczej troszkę agresywny styl, troszkę kreatywny. Zawsze gdzieś w tą stronę starałem się iść. Też bardzo lubię się kręcić. No i pewnie długie włosy, które gdzieś przy tych obrotach tam widać na filmach. To jest jakby moja charakterystyczna cecha. Natomiast jeśli chodzi o również filmy, to przeważnie są z mocną muzyką, muzyką screamo, muzyką metalową, więc tutaj tego typu właśnie charakterystyka myślę, że wyróżnia mnie w trickingu. Czym dla ciebie jest tricking? Nie jako definicja trickingu, tylko dla ciebie, czym on jest. Okej, no to tricking przede wszystkim dla mnie jest sztuką i jest formą wyrażania wewnętrznego świata, tak? Każdy z nas ma wewnętrzny świat, który jakoś chcemy przedstawić jako artyści, czy to w formie obrazów, muzyki. Natomiast dla mnie jest to tricking. Zawsze była to forma też takiej ekspresji wielu ciężkich rzeczy, które gdzieś działy się podczas życia tych, z którymi się zmagamy na co dzień. E, te czynniki po prostu starałem się zawsze wrzucać w tricking, czyli całą tą agresję, ekspresję, wszystko chciałem umieścić w swoich ruchach, żeby to po prostu wyrażało mnie. Więc dla mnie tricking jest sztuką, ale jest również dyscypliną sportową jak najbardziej. Obie te rzeczy łączą się w jedno, więc myślę, że to jest tricking dla mnie. Na twoim Instagramie widać takie nawiązanie do anime. Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Mm, Generalnie od najmłodszych lat bardzo lubię oglądać anime. Oczywiście długie włosy nie pojawiły się od tego, tylko to była inspiracja trickerami z Australii, którzy wprowadzili gdzieś taką modę do nas. I po drodze faktycznie oglądając anime, w szczególności Naruto, tam jest postać Sasuke, każdy wie, że ją bardzo lubię. Też zauważyłem, że ma włosy bardzo podobne do mnie i jego e, historia życiowa bardzo wiąże się z moją historią życiową, więc totalnie jakby oglądanie postaci z anime, która jest jakby odbiciem w pewnym sensie mnie, bardzo pozwoliła mi ubarwić jeszcze mój tricking, bo anime i tricking jakby tutaj w anime są przedstawiane jakieś supermoce bohaterów, a my jako trickerzy, no nie oszukujmy się, też pokazujemy jakieś supermoce, tak? W tym świecie ludzkim, ale jednak te triki są gdzieś takim odzwierciedleniem marzeń tych o lataniu, o opuszczaniu kul ognia, czy tego typu rzeczy. Myślę, że trikami troszeczkę jesteśmy w stanie takie rzeczy sobie wyobrazić. Więc anime tutaj jak najbardziej skleiło mi się razem z trickingiem i myślę, że fajnie to razem pasuje. Jak widzisz rozwój trickingu w Polsce i co twoim zdaniem fajnego jeszcze możemy zrobić? Szczerze mówiąc, słabo to widzę i w ogóle nic nie szedłem w tym kierunku. To jest. Nie ma co, nie ma sensu. Zostawcie to w spokoju. To jest dobre, to musimy zostawić. Jeszcze raz, jakie było pytanie? Bo się zamotałem. Co sądzisz o rozwoju trickingu w Polsce? Co twoim zdaniem jeszcze możemy zrobić dla jego rozwoju? Okej, no widzę, że na przestrzeni ostatnich lat tricking bardzo zaczął w Polsce ożywać. Kiedyś, jak próbowaliśmy rozpromować tricking jeżdżąc po szkołach, robiąc pokazy, czy no, występując w różnych miejscach przede wszystkim, czy udostępniając filmy na internecie, gdzieś to się pojawiało, ale no, rzadko zdarzało się, że spotkałem osobę, której mówiłem, że trenuję tricking i ta osoba odpowiadała mi, tak, wiem co to jest. Natomiast teraz jak najbardziej na świecie gdzieś spotykam osoby, które
właśnie wiedzą, co to jest tricking, więc jest to już bardzo rozpowszechnione tak naprawdę wszędzie. Myślę, że w Polsce też już jak najbardziej, coraz bardziej osoby, które zaczynały równo ze mną, teraz tworzą kluby, e, organizują zawody, organizują zloty, więc tricking jak najbardziej działa i jest to może powolny proces, ale on nabiera naprawdę tempa i widać tego rezultaty. Natomiast co bym mógł poprawić? Myślę, że może więcej zlotów, bo to, że się spotykamy, że możemy o tym rozmawiać, że widzimy siebie nawzajem, takich ożywionych tym trickingiem, że dalej to w każdym działa i możemy się tym podzielić, powymieniać zdaniami, a nie tylko gdzieś tam w głowie sobie to trzymać. Myślę, że zloty tutaj na pewno pomagają budować jeszcze większe więzi między nami i możemy też dużo więcej pomysłów na przyszłość razem tutaj wynieść. Więc w tą stronę bym szedł. No i nie poddawać się, jest naprawdę ok. Co uważasz za najważniejsze w roli trenera trickingu? Taką najważniejszą rzeczą to przekazanie zajawki, pokazanie swoim podopiecznym, że jak to naprawdę wygląda i do czego oni dążą i jak sami się tym bawimy, czyli przedstawienie im trickingu takim jakim jest. Myślę, że zarażenie ich tą zajawką, bo nie tylko chodzi o to, w jaki sposób my trenujemy dzieciaki, ale żeby one wiedziały, dlaczego to robią i żeby same w sobie obudziły ogień do trickingu, więc moją drogą zawsze w trickingu była nie tylko do dzieciaków, ale ogólnie do osób wokół inspirowanie ludzi, czyli to mnie zawsze nakręcało do trickingu, żeby przedstawić to w fajny sposób, żeby zajawić osoby wokół, więc to jest dla mnie taką najważniejszą rzeczą, którą myślę, że możemy przekazać dzieciakom. Wyobraź sobie, że nigdy nie trenowałem trickingu. Chcę zacząć trenować tricking. Co byś mi przekazał takiego ważnego jako taki starszy kolega z doświadczeniem? No to przede wszystkim tak, czasy się zmieniły, możemy teraz na spokojnie trenować na salach, więc na pewno znalazłbym fajne miejsce, bezpieczne. Jak wiemy, tricking wywodzi się ze sztuk walki, czyli dobre do tego są sale na przykład do sztuk walki lub parki trampolin. Mamy teraz osoby, które potrafią nauczyć trickingu, czego kiedyś nie było, więc bardzo szybko możemy przejść etapy, których kiedyś nie dało się przejść, więc skorzystałbym na pewno z pomocy trenerów, z pomocy osób doświadczonych, jak i również z YouTube'a, gdzie możemy znaleźć fajne tutoriale i sami naprawdę prosto nauczyć się dużo ruchów. Więc w ten sposób na pewno bym zadziałał. Dobre miejsce, bezpieczne miejsce, żeby się nie zrazić. Troszkę na początku zabawę tym wszystkim i też jeżeli jesteś doświadczoną osobą w jakichkolwiek sportach i twoje ciało jest przygotowane do trenowania, to ok, jeżeli nie, to na pewno zacząłbym jakąkolwiek aktywność poza trickingiem, która pozwoli twojemu ciału na takie ruchy, jakie tutaj mamy, w bezpieczny sposób. Czyli klasycznie bieganie, czy jazda na rowerze, pływanie, cokolwiek, co pobudzi nasze ciało do ruchu i je przygotuje, czy siłownia również jest dobra. Oczywiście w umiarkowanym wymiarze, nie chodzi mi tutaj o budowanie jakiejś wielkiej masy mięśniowej, tylko o przygotowanie siebie, więc myślę, że od tego tak bym tutaj wszedł na początek do tego świata. Dzięki za tą dawkę wiedzy i inspiracji. Super, dziękuję również, a wy pamiętajcie, głosujcie na prezydenta, na prezydenta Gabriela w następnych wyborach.